Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam, jak widzicie po tytule, na pierwszy odcinek z nowej serii językowej i dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy o takich podstawowych zwrotach w języku niemieckim. Natomiast zanim przejdę już do tej głównej części dzisiejszego filmu, to chciałabym z Wami tutaj troszeczkę porozmawiać o takich sprawach troszeczkę może technicznych, organizacyjnych, no w każdym razie związanych właśnie z tym, co się będzie w najbliższym czasie działo na kanale i o tym, jakie zmiany zajdą na kanale. Kilka tygodni temu na Instagramie, do którego link znajdziecie poniżej, zadałam Wam pytanie w ankiecie, czy chcielibyście filmy językowe i jeżeli tak, to czy miałyby być one po polsku, czy też po angielsku. I zaledwie jednym głosem zdecydowaliście, że chcecie, żeby te filmy były po angielsku. Natomiast ja, po przemyśleniu przez te kilka tygodni sprawy, doszłam do wniosku, że fajnie byłoby troszeczkę to połączyć. Czyli, że w jednym filmie będę po prostu mówić po angielsku, ale będę się starała również troszeczkę coś dopowiedzieć po polsku, bądź też w innym języku. Dzisiejszy film oczywiście będzie miał napisy. I tutaj już od razu chciałabym Was uczulić na to, że ja mistrzem świata w języku angielskim nie jestem i osoby, które znają mnie od dawna, to wiedzą, że ja angielski to nie jest romans stulecia. Natomiast no jednak z jednej strony robię to dla Was, a z drugiej strony też trochę dla siebie, bo jednak czuję taką potrzebę, żeby mówić w obcym języku. No a jak wiemy, ostatni rok był bardzo trudny dla nas wszystkich i tych okazji, żeby mówić w innych językach tak naprawdę no nie było zbyt wiele. Więc po prostu czuję taką silną potrzebę w końcu zacząć mówić w innych językach. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobają te filmy i że nie będziecie mi co chwila pisać, że nie to słówko, nie ten akcent, nie ta gramatyka, bo naprawdę, jeżeli chodzi o angielską gramatykę, to ja przyznaję się bez bicia, to jest moja pięta achillesowa, dlatego jeżeli coś powiem źle, czy w napisach będzie coś nie tak, to po prostu napiszcie mi, co jest źle i co powinno, jak to powinnam powiedzieć, jak to powinno być. Ja miałam naprawdę kilku nauczycieli przez całą moją edukację, którzy mieli różne akcenty, uczyli się w różnych też szkołach i też to, że jestem Polką sprawia, że mój akcent i moja wymowa nie jest mistrzostwem świata. Więc może się zdarzyć tak, że niektóre słówko powiem bardziej z brytyjskim akcentem, a inne powiem bardziej z amerykańskim. Sobie zdaję sprawę z tego, że jako Polka też gdzieś tam ten mój polski akcent wejdzie mi na pewno do angielskiego. I tak samo jeżeli chodzi o słownictwo, no to po prostu też jest ta sama sytuacja, że są słówka, które łatwiej mi przychodzi zapamiętać, i łatwiej mi przychodziło zapamiętać na przykład z brytyjskiego, a były słówka, które od razu zapamiętałam z amerykańskiego angielskiego i czasami zdarza się, że w jednym zdaniu potrafię powiedzieć jedno słówko brytyjskie, a drugie amerykańskie. I dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy u Was też jest taka sytuacja. Natomiast przechodząc już do meritum dzisiejszego odcinka, bo też nie chcę, żeby ten odcinek trwał w nieskończoność, przejdźmy już do języka niemieckiego. Dzisiejszy odcinek będzie po polsku, ponieważ to jest pierwszy odcinek i ja chcę tutaj po prostu takie wprowadzenie zrobić, żeby nie było żadnych wątpliwości, a dlaczego po angielsku, a dlaczego po niemiecku, a dlaczego jeszcze w innym języku, a dlaczego po polsku, a nie po angielsku. Więc tak jak wspominałam już wcześniej, będę chciała miksować języki w filmach. Also, czyli więc, hallo. To chyba każdy zna, tego chyba za bardzo tłumaczyć nie trzeba, to po prostu znaczy cześć. Natomiast w języku niemieckim mamy formy, tak jak i w języku polskim, pan, pani i o tym też będę oczywiście mówić w dalszych filmach, kiedy będziemy mówić o języku niemieckim. I tak, w języku niemieckim ci z Was, którzy uczyli się już tego języka, to nie muszę tego tłumaczyć, natomiast ci z Was, którzy po raz pierwszy stykają się z tym językiem, w języku niemieckim mamy dwie wersje, jeżeli chodzi o dzień dobry, bo tak jak i w języku angielskim powiemy rano Guten Morgen, po południu powiemy Guten Tag, Guten Tag, Guten Morgen, Guten Tag. Jeżeli chodzi o dobry wieczór,
to po niemiecku powiemy Guten Abend. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć komuś dobranoc, to wtedy powiemy Gute Nacht. Tschüss, czyli po prostu cześć. Do widzenia to po niemiecku Auf Wiedersehen. Do usłyszenia, Auf Wiederhören. Na razie to będzie bis dann. Do zobaczenia wkrótce, bis bald. Do zobaczenia później, bis später. Do jutra, bis morgen. Jeżeli chcemy zapytać się kogoś, jak się ma, to zapytamy się Wie geht es dir? Albo w krótszej formie Wie geht's dir? Wtedy odpowiemy Gut, danke. Możemy również powiedzieć Sehr gut, danke, czyli dobrze, dziękuję, lub też bardzo dobrze, dziękuję, w zależności od tego, jak akurat się czujemy. Możemy również powiedzieć nicht so gut, nie za dobrze. Natomiast wiadomo, jeżeli chodzi o te small talki, to zazwyczaj to jest takie jak angielskie I'm fine, thanks, czyli po prostu powiemy good, danke i to wystarczy. Przejdźmy teraz do pytań, które są naprawdę bardzo ważne, jeżeli chodzi o komunikację. I takim pierwszym pytaniem będzie Wie heißt du? Wie heißt du? Jak się nazywasz? I wtedy odpowiadamy Ich heiße Kinga, czyli nazywam się Kinga. Można również powiedzieć Mein Name ist. Moje imię to. Natomiast ja osobiście nie spotykałam się zbyt często z tą właśnie formą Mein Name ist. Skąd pochodzisz? Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Und du? Pochodzę z Polski. A ty? Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Ich wohne in Poznań. Mieszkam w Poznaniu. Kolejne pytanie to będzie Wie alt bist du? Ile masz lat? Ich bin 23 Jahre alt. O liczebnikach powiemy sobie w osobnym filmie, bo myślę, że ten film będzie już za długi. Więc tak, jeżeli chodzi o liczebniki w języku niemieckim, jak już tutaj możecie zauważyć, w przeciwieństwie do języka angielskiego, po prostu najpierw idzie jednostka, później mamy und, czyli ten spójnik i dopiero wtedy idzie liczba dziesiątek. Ale to się dopiero po 20, że tak powiem, zmienia. Natomiast liczebniki od 1 do 20 idą mniej więcej tak jak w języku angielskim. Tak, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję, dlatego teraz jeszcze raz powtórzę wszystko to, o czym dzisiaj mówiłam. Hallo, cześć, guten Morgen, dzień dobry, rano, do południa, guten Tag, dzień dobry, po południu, guten Abend, dobry wieczór, gute Nacht, dobranoc, tschüss, cześć, na pożegnanie, auf Wiedersehen, do widzenia, auf Wiederhören, do usłyszenia, bis dann, na razie, bis bald, do zobaczenia wkrótce, czy też po prostu do zobaczenia, bis später, do później, zobaczymy się później, bis morgen, do jutra, wie geht es dir? Wie geht's dir? Jak się masz? Gut, danke, dziękuję, dobrze, sehr gut, danke, bardzo dobrze, dziękuję. Wie heißt du? Jak się nazywasz? Ich heiße Kinga. Nazywam się Kinga. Mein Name ist. Moje imię to. Woher kommst du? Skąd pochodzisz? Ich komme aus Polen. Pochodzę z Polski. Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Ich wohne in Poznań. Mieszkam w Poznaniu. Wie alt bist du? Ile masz lat? Ich bin 23 Jahre alt. Mam 23 lata. I tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że rozwiałam wszelkie wątpliwości. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o nowej serii. Czy taka tematyka Was interesuje? I jeżeli interesujecie się językami,
to o jakich językach chcielibyście tutaj usłyszeć, jakie języki Was interesują, co chcielibyście również usłyszeć, bo może niekoniecznie interesuje Was tylko słownictwo. Koniecznie napiszcie to w komentarzach. Tak, zapraszam Was na mojego Instagrama, poniżej znajdziecie link. I tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tschüss!